Polscy sportowcy osiągają sukcesy w sportach, które są znane na całym świecie. Przykładem takich sportów jest piłka nożna, w której mamy Roberta Lewandowskiego, albo tenis, w którym często triumfuje ostatnio Polka Iga Świątek. Dobrze wypada także reprezentacja Polski w siatkówce, która zdobyła srebrny medal na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich. Ale jest taki sport, który niekoniecznie jest znany na całym świecie, a interesuje się nim bardzo wielu Polaków. I mówię tutaj o żużlu. Wiele osób w Polsce nie interesuje się piłką nożną tak bardzo jak żużlem. Znają oni wszystkich zawodników i są oni prawdziwymi fanami tego sportu. Chociaż krytycy tego sportu mówią, że polega on tylko na jeździe w kółko i skręcaniu tylko w lewo. To wideo, tak jak inne wideo na moim kanale, jest nagrywane w całości w języku polskim, ponieważ jest skierowane do osób, które uczą się tego języka i chcą zwiększyć swoją ekspozycję na niego, wykorzystując autentyczne materiały opowiadające o życiu w Polsce, takie jak ten. Żużel to sport motorowy. Wszyscy zawodnicy ścigają się po owalnym torze. Ten tor składa się z odcinków prostych i z tak zwanych łuków, czyli zakrętów. Wyścigów jest kilkanaście. Bierze w nich udział 4 zawodników o ustalonych kolorach kasków. Zawodnik znajdujący się najbliżej środka toru zawsze ma kask czerwony. Kolejny jest zawodnik w kasku niebieskim, białym oraz żółtym. Zawodnik, który przyjedzie na metę jako pierwszy, zdobywa 3 punkty, a kolejni zawodnicy odpowiednio 2, 1 i 0 punktów. Oznacza to, że zawodnik przegrany nie zdobywa żadnego punktu. Zawodnicy jeżdżą albo w parach, albo indywidualnie. W przypadku rozgrywek w parach dodaje się punkty 2 zawodników z danego klubu i porównuje je do punktów, które zdobyło 2 zawodników z drugiego klubu. Czyli taki wyścig na przykład może zakończyć się wygraną 5-1, która jest najwyższą możliwą wygraną, o ile do mety dojedzie wszystkich 4 zawodników. Ponieważ wówczas pierwszy zawodnik zdobył 3 punkty, a drugi 2 punkty i ci zawodnicy byli z tej samej drużyny. A druga drużyna zdobyła tylko 1 punkt, który przywiózł zawodnik z pozycji numer 3. Na koniec meczu sumuje się wszystkie punkty z różnych wyścigów. Drużyna, która zdobędzie więcej punktów w całym meczu, wygrywa ten mecz. Żużel jest sportem bardzo emocjonującym. Słychać ryk silników, więc taka wizyta na stadionie żużlowym to nie lada przeżycie. Jest to sport, który gwarantuje dużo adrenaliny. Zawodnicy wymijają się i nigdy nie wiadomo, który z nich zakończy jako pierwszy. Co ciekawe, zawodnicy nie skręcają na zakrętach tak jak to ma miejsce w normalnym ruchu na ulicy, tylko wpadają w poślizg, wprowadzają motor w poślizg, poprzez co motor jedzie na łuku pod kątem. I w przeciwieństwie do normalnego motoru, motory żużlowe nie mają też hamulców, bo nie są one potrzebne. Dlatego żużel jest też sportem bardzo niebezpiecznym. Często zdarzają się wypadki, które emocjonują publiczność, chociaż nie zawsze są to emocje pozytywne. Jeżeli zawodnik pojedzie nieprzepisowo, może być wykluczony z wyścigu, a ten sam wyścig powtórzony. Żużel jest sportem, który rozwinął się w Polsce m.in. poprzez warunki pogodowe. To znaczy, aby móc ślizgać się po torze, potrzebne jest odpowiednie jego nawodnienie. Po każdych kilku wyścigach tor jest nawadniany, tak żeby miał nie za dużą, ale i nie za małą przyczepność. W innych klimatach, na przykład na południu Europy, żużel jest zupełnie nieznanym sportem, ponieważ warunki klimatyczne nie pozwalały tam na rozwinięcie się tego typu wyścigów. Polscy żużlowcy osiągnęli na arenie międzynarodowej duże sukcesy. Dawnym mistrzem żużlowym był Tomasz Gollop, który słynął z tego, że zawsze lubił jeździć przy bandzie, czyli rozpędzać się po zewnętrznej stronie toru. Obecnie bardzo utytułowanym żużlowcem jest Bartosz Zmarzlik, który zdobył 5 tytułów mistrza świata. W sukcesie danego zawodnika albo drużyny dużą rolę odgrywają nie tylko jego umiejętności, ale także zespół mechaników. Motor trzeba odpowiednio przygotować. Istnieją różne ustawienia, które czasami dopiero dopracowywane są w trakcie meczu żużlowego. W zależności od warunków na stadionie, ale też w wyniku jego eksploatacji w trakcie zawodów. Więc zdarza się, że jakiś zawodnik albo jakaś drużyna słabo wejdzie w mecz, słabo go rozpocznie, ale w następnej jego części zacznie nadrabiać straty, ponieważ potrafiła lepiej przystosować się do tego, jak tor zmienia się w trakcie zawodów.
To wszystko dodaje żużlowi dawkę nieprzewidywalności, która tak emocjonuje kibiców. Sam nie jestem wielkim fanem żużla, ale myślę, że to dobrze, że na świecie istnieją różne sporty i różni ludzie mają różne gusta. A czy ty kiedyś byłeś na meczu żużlowym? Czy w twoim kraju ogląda się ten sport? Napisz o tym w komentarzu. A jeżeli podobają ci się tego typu treści, to możesz subskrybować i polubić to wideo, żeby więcej osób wiedziało o tym kanale, że są dostępne takie materiały. Jeśli oglądasz to wideo, to możesz też pobrać pełny jego transkrypt z angielskim tłumaczeniem i ćwiczeniem leksykalnym, dzięki czemu możesz uczyć się polskiego w naturalnym tempie, w naturalny sposób.